Ten przystojniak włada 5 żywiołami. Siema tu Anioł, dziś zajmiemy się najnowszym smokiem, a skoro mowa o finalnym behemocie, to znaczy, że nasze KVK powoli dobiega końca. O samym KVK być może nagram film, ale tutaj nie mogę nic obiecać, być może pojawi się taki odcinek. Wracając jednak do smoka, to z góry przepraszam za jakość, ale nie byłem przygotowany na to, że akurat będą robić smoka, więc będziemy działać na tym, co mamy. Ale nie przeszkodzi nam to w omówieniu jego umiejętności, ani w omówieniu tego, na co warto zwrócić uwagę, podejmując walkę z tą bestią. Teraz na ekranie mamy umiejętność o nazwie Przepastna Ciemność. Tę umiejętność mogliście już poznać na przykład w walce z czerwonym smokiem. Po krótkim zebraniu mocy smok cienia wydaje z siebie straszliwy ryk, przerażając wszystkie zwrócone w jego stronę legiony w leżu. Więc żeby tym przerażeniem nie dostać, wystarczy odwrócić legion w przeciwnym kierunku. Myślę, że sam motyw niepatrzenia na smoka jest znany z wielu mitów. Samo przerażenie trwa 10 sekund, wtedy nasz legion jest poza kontrolą i chodzi sobie jak chce. Szkoda, że tylko 10 sekund, bo szczerze mówiąc nasze legiony powinny zamieniać się w kamień do końca walki, a tak naprawdę to do cofnięcia czasu, ale o tym później. Myślę, że warto również wspomnieć o tych fioletowych kółkach, które mamy teraz na ekranie. Co 8 sekund jedno losowe kółko pojawia się w miejscu, w którym stoi losowy legion. No i to kółko zadaje nam obrażenia o wysokości 2% maksymalnej liczby jednostek w legionie. Same kółka znikają dopiero po cofnięciu czasu. Tak jak mówiłem, są tutaj lagi, ale no na to nic nie poradzimy. Z tego względu, że nie byłem przygotowany na nagrywki. Teraz mamy atak o nazwie Żrąca Zaraza. Smok przywołuje żywiołaki zarazy, które powoli poruszają się w kierunku losowego miejsca, w którym stoi legion. Po udanym trafieniu w legion zasiewa w nim ziarno zarazy, które co 2 sekundy zadaje obrażenia również o wysokości 2% maksymalnej liczby jednostek w legionie. Ponadto ziarno zarazy może się przenieść na inne legiony w zasięgu zarażonego legionu. No i w czasie użycia tej umiejętności chodzą słuchy, że warto użyć cofnięcia w czasie. Aby cofnąć się w czasie, musimy rozmieścić po jednym legionie w każdym z tych 4 miejsc. No i po rozmieszczeniu tych legionów w tych miejscach zacznie się cofanie w czasie. Co do samych podróży w czasie, warto wspomnieć o tym, że mamy 4 podróże w czasie w trakcie jednego najazdu. Co najciekawsze, po cofnięciu się w czasie nasze legiony wracają na miejsce startowe, ponadto nasze legiony będą w 100% zdrowe. I na dodatek martwe jednostki, martwe legiony, które poległy, wrócą do świata żywych. A więc naprawdę potężna umiejętność i szczerze mówiąc myślę, że zbyt potężna, bo przez tę umiejętność tak naprawdę no nie ma szans, żebyśmy tego smoka nie pokonali. Odradzanie poległych naprawdę ułatwia nam rajd na tego behemota w znacznym stopniu. Poza tym nie stajemy za smokiem, gdyż lubi uderzyć ogonkiem, tak jak widzicie na ekranie, dlatego nie stajecie za smokiem. No i oczywiście, gdy pojawia się jakiś kwadrat, wtedy z niego schodzimy, no bo w tym miejscu smok użyje jakiejś umiejętności. W tym momencie, gdybyśmy stali w obszarze tej lodowej klatki, poza oczywiście samymi obrażeniami, nasz legion zostałby zamrożony. No i żeby wrócić do gry, jakiś nasz kumpel musi wtedy nas uwolnić z tego lodu, atakując tę klatkę. W przeciwnym razie, gdy damy się złapać, będziemy siedzieć zamknięci w lodzie do końca rajdu lub do cofnięcia czasu. Więc ta umiejętność naprawdę mi się tutaj podoba. Oczywiście na wprost smoka też nie warto stać, gdyż możemy oberwać tym rozproszonym atakiem, więc najlepiej stać gdzieś z boku. No widzimy, że już tutaj pierwszy zawodnik chce cofnąć czas, reszta nie chce, więc raczej nie siedzą na Discordzie, chociaż powoli zmierzają w kierunku tych dzwonów. Nie, jednak sobie dalej walczą. 2 tutaj stoi na jednym miejscu do cofnięcia czasu. Dobra, mamy tą truciznę, więc prawdopodobnie zaraz ten czas cofną. Tak, już idą w kierunku. Coś długo im to zajmuje. Kolejne cofnięcie w czasie. Warto wspomnieć, że po takim udanym cofnięciu w czasie smok zyskuje moc kolejnego żywiołu. Teraz powstał jakiś płomień dookoła tego smoka, więc prawdopodobnie smok zyskał moc żywiołu ognia. Tu nie ma filozofii, żeby uniknąć tego ataku, wystarczy wyjść z tego czerwonego obszaru. W przeciwnym wypadku dostaniemy naprawdę potężne obrażenia.
Także widzicie, sam smok nie jest trudny, bo to podejście nie było, powiedziałbym, że to podejście nie było nawet dobre. Cały czas widzimy, że jakieś legiony tutaj obrywają jakimiś umiejętnościami, ale niestety cofnięcie w czasie, które przywraca 100% jednostek w legionie, no jest zbyt potężne. Także aby pokonać te bestie wystarczy co jakiś czas cofnąć czas, no i nie powinniście mieć z nim problemu. Oczywiście te piątki mile, ale to bardzo mile widziane. Może gdybyście mieli większość jednostek T4 w leżu, no to wtedy byście mieli jakieś problemy, ale raczej też jedynie przy elicie. Tutaj mamy oczywiście elitę. NF57 zdobyło ramkę smoka z 3. sezonu. Gratulacje, chociaż tak jak mówię, ten smok nie wydaje się jakiś trudny do zrobienia. Szczególnie, że to cofnięcie w czasie odradza nawet martwe legiony, przywraca maksymalną ilość jednostek. Moim zdaniem ten behemoth jest zdecydowanie zbyt łatwy. Na pewno na tych behemotach przydałaby się wersja legendarna, która byłaby ultra trudna. Na przykład przerażenie by zamrażało albo trwało zdecydowanie dłużej. Ataki specjalne smoka ładowałyby się szybciej. Cofnięcie w czasie nie odradzałoby i nie leczyło naszych legionów. Myślę, że sposobów na utrudnienie tego behemota jest naprawdę mnóstwo. 5 minut 37 sekund. Chyba spoko wynik, szczerze mówiąc. Tak naprawdę brakuje mi tutaj takiego globalnego rankingu, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jakie przymierze pokonało w jakim czasie danego behemota. Myślę, że to byłoby naprawdę fajne. A druga sprawa, jakbym poprawił elitarne najazdy na behemoty, no to zamiast wyznaczonej godziny otwarcia zwykłego behemota, potem jak go pokonamy, robimy elitę godzinę później. No i te godziny często nie pasują wszystkim. No i moim zdaniem, żeby to było bardziej fair dla wszystkich stref czasowych w grze, nagrody za elitarne najazdy, czyli te ramki, bo głównie o te ramki walczymy, powinno to działać na tej zasadzie, że w ciągu tego pierwszego dnia po otwarciu behemota, przymierze, które najszybciej pokona elitarną jego wersję, zdobywa tę ramkę, tak? Róbcie sobie prób ile chcecie i śrubujcie czasy. Myślę, że to byłoby fajne rozwiązanie. Żeby również w tych PvE eventach była jakaś rywalizacja z innymi. Ja widzę coś takiego, jak macie jakieś inne propozycje, to dajcie znać. Chętnie coś wybiorę, chętnie coś poczytam. No i kto wie, może coś napiszemy, może coś zrobią w tym kierunku. No i trzecią rzeczą, którą bym dodał, to ultra ciężkie najazdy na behemota. Zamiast najazdu elitarnego mógłby to być najazd legendarny. No i żeby pokonać takiego behemota, musielibyśmy zrobić niemalże idealne podejście. Mnóstwo umiejętności behemotów powinny tam zabijać legiony od razu. Naprawdę to powinno być totalne piekło. Myślę, że czegoś takiego brakuje, no bo w tym momencie te wszystkie behemoty wydają się dosyć proste. Oczywiście za legendarne najazdy również widziałbym jakieś fajne nagrody. Może niekoniecznie ramki, no bo ramki byłyby zelitarne, ale jakieś tam rankingi, jakieś nagrody też mogliby nam dać. Myślę, że to by mogło przyciągnąć uwagę wielu graczy, gdyby te najazdy na behemoty legendarne były naprawdę trudne. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo.